Gastroskopia pozwala uniknąć wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych, ale niestety nie należy ona do przyjemnych i może sprawiać ból. Niemniej jednak, mając świadomość, jak przebiega to badanie i jak się do niego przygotować, można usprawnić jego przebieg, a tym samym w jakimś stopniu zminimalizować odczuwany dyskomfort. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. W 1868 roku odnotowano pierwszą udaną próbę obejrzenia od wewnątrz górnego odcinka układu pokarmowego żywego człowieka. W tym celu użyto wziernika w postaci sztywnej metalowej rury. W kolejnych latach przyrząd ten udoskonalano poprzez dodanie na jego końcu źródła światła oraz zwiększanie jego giętkości. Udało się to poprzez zastosowanie soczewki w jego wnętrzu, które to z czasem zastąpiono najpierw światłowodami, a potem wideoskopem. Mianowicie kamerą umieszczoną na ruchomej końcówce wziernika, która w czasie rzeczywistym przesyłała obraz na ekran monitora. Prace nad udoskonalaniem endoskopu doprowadziły do tego, że obok kanału umożliwiającego ogląd struktur anatomicznych pojawił się również kanał wprowadzający do przewodu pokarmowego powietrze pod ciśnieniem. Zwiększyło to bezpieczeństwo i poprawiło widoczność. Dzięki takiemu rozwiązaniu stało się możliwe wprowadzanie za pośrednictwem wziernika narzędzi pozwalających pobrać materiał do badań laboratoryjnych. Umożliwiło to również wykonywanie różnych zabiegów bez konieczności chirurgicznego nacięcia powłok brzusznych. Obecnie gastroskopia jest badaniem polegającym na wprowadzeniu przez nos lub usta do przełyku endoskopu umożliwiającego ogląd i precyzyjny rejestr obrazu pochodzącego z wnętrza przewodu pokarmowego pacjenta. Badanie to pozwala ocenić wygląd błony śluzowej, soku żołądkowego oraz elastyczność ścian przewodu pokarmowego. Dzięki niemu można także wykryć obecność bakterii czy pobrać wycinek do badania histopatologicznego. Choć gastroskopia jest mało przyjemna i bywa bolesna, to jest badaniem mało obciążającym i dość bezpiecznym. Warto dodać, że gastroskopia może być przeprowadzana nie tylko w szpitalu, ale także w warunkach ambulatoryjnych. Ponadto wykonuje się ją także kobietom w ciąży. Z uwagi na odmienny cel wykonywania gastroskopii badanie dzieli się na dwa rodzaje. Gastroskopię diagnostyczną, stosowaną w celach rozpoznania schorzeń przewodu pokarmowego i monitorowania skuteczności ich leczenia. Gastroskopię zabiegową, terapeutyczną, stosowaną w celu wykonania wielu zabiegów terapeutycznych. Gastroskopię diagnostyczną wykorzystuje się do rozpoznania wielu schorzeń przewodu pokarmowego. Wśród nich można wymienić choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy, żylaki przełyku i żołądka, chorobę refluksową i tak zwany przełyk Barretta, nadżerki oraz stany zapalne błony śluzowej przełyku i żołądka, nowotwory, celiakię, zmiany popromienne. Natomiast gastroskopię terapeutyczną stosuje się w celu wykonania takich zabiegów jak tamowanie krwawień, usuwanie ciał obcych, zamykanie żylaków przełyku czy żołądka, usuwanie polipów czy też wczesnych zmian nowotworowych, poszerzanie zwężeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, zamykanie przetok, protezowanie przełyku, gastrostomii. Gastroskopia może być wykonywana poprzez wprowadzenie endoskopu przez jamę ustną oraz nos dla zmniejszenia odruchów wymiotnych. Jest wykonywana u dzieci i osób odczuwających silny lęk przed badaniem. W związku z tym, że gastroskopia jest ważnym badaniem diagnostycznym, to wszelkie niepokojące objawy świadczące o możliwości zaistnienia wymienionych wcześniej schorzeń będą wskazaniem do wykonania tego badania. Ponadto przesłanką do wykonania gastroskopii będą również nawracające lub długo utrzymujące się objawy takie jak zgaga, problemy z przełykaniem, ból brzucha, uciążliwe odbijanie, zaburzenia łaknienia, nudności i wymioty, nieprzyjemne uczucie pełności, zwłaszcza po posiłku. Warto dodać, że wskazaniem do wykonania badania będzie również wiek. Osoby, które ukończyły 45 lat, powinny wykonać gastroskopię profilaktycznie. Ponadto wskazaniami do przeprowadzenia badania będzie także anemia, nagła utrata wagi z niewyjaśnionych przyczyn, smoliste stolce, krwiste bądź fusowate wymioty, wystąpienie powyżej wymienionych symptomów w trakcie przewlekłego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Gastroskopię wykonuje się także w ramach kwalifikacji do przeprowadzenia niektórych zabiegów operacyjnych oraz monitorowania efektywności leczenia określonych schorzeń układu pokarmowego.
Wykonanie gastroskopii zleca specjalista na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem i to on dokonuje oceny ryzyka wykonania gastroskopii. Badanie to bardzo rzadko powoduje poważne powikłania. Niemniej czasem konieczna jest rezygnacja z gastroskopii. Mowa tu o następujących przypadkach: ryzyku, że pacjent nie będzie współpracował podczas wykonywania zabiegu, a z jakichś względu nie można go uśpić, perforacji górnego odcinka przewodu pokarmowego, ostrej niewydolności oddechowej, nieustabilizowanej chorobie wieńcowej, ostrej niewydolności serca, niedawno przebytego zawału. Warto również dodać, że aby gastroskopia została wykonana, potrzebna jest pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekuna. Poważne powikłania po gastroskopii zdarzają się bardzo rzadko. Jest to jednak badanie określane mianem inwazyjnego i może powodować pewne niepożądane skutki. Zwykle pacjenci, u których wykonano gastroskopię, skarżą się na przemijający samoistnie ból brzucha bądź gardła, a także na lekką chrypkę i kaszel. Wśród bardziej poważnych powikłań mogących wystąpić po tym badaniu należy wymienić reakcję alergiczną na środki znieczulające, zaburzenia oddychania w postaci np. zachłystowego zapalenia płuc, infekcje, w tym wirusowe zapalenie wątroby WZW-B i C, ropień gardłowy czy zapalenie osierdzia, nadciśnienie, niewydolność serca, a nawet zawał. Możliwe jest również przebicie przewodu pokarmowego i krwawienie z niego. Niemniej jednak szybka i odpowiednia interwencja medyczna zapobiega przykrym konsekwencjom. Trzeba podkreślić, że w razie wystąpienia niepokojących objawów po wykonaniu gastroskopii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem bądź wezwać pogotowie. Szczególnie wtedy, gdy pojawią się krwawe wymioty, gorączka, spłycony oddech, ciemne stolce bądź silny i narastający ból brzucha lub klatki piersiowej. Do wykonania gastroskopii niezbędna jest pisemna zgoda pacjenta. Badanemu znieczula się gardło poprzez spryskanie jego tylnej ściany lidokainą w aerozolu, a następnie połknięcie preparatu. Poza tym zakłada się mu specjalny ustnik, który ma na celu ochronę przewodu endoskopu przed przegryzieniem. W dalszej kolejności pacjent jest proszony o przyjęcie pozycji leżącej na lewym boku i przyciągnięcie głowy do klatki piersiowej. Należy nieco pochylić ją w dół, by uwalniana podczas badania ślina mogła spływać do specjalnego pojemnika. Następnie lekarz wprowadza endoskop najpierw do przełyku, a potem do żołądka i dwunastnicy. We wskazanym przez lekarza momencie pacjent jest proszony o połknięcie końcówki urządzenia, aby ułatwić i przyspieszyć wprowadzenie endoskopu. Należy pamiętać, że nie wolno samodzielnie wyciągać urządzenia. Obraz z wnętrza przewodu pokarmowego badanego pacjenta jest transmitowany przez endoskop w czasie rzeczywistym na ekran monitora. Podczas badania lekarz, manewrując endoskopem, dokonuje oceny żołądka, dwunastnicy, błon śluzowych przełyku, a także ruchomości i elastyczności ich ścian. Ponadto ocenia perystaltykę przewodu pokarmowego oraz obecną w niej treść płynną. Dokonuje również oceny widocznych naczyń krwionośnych. W trakcie badania mogą zostać pobrane wycinki do dalszych badań bądź też wykonane różne zabiegi terapeutyczne. Warto zaznaczyć, że działania te są dla pacjenta zasadniczo bezbolesne. Może jedynie odczuwać szczypanie. Jak zostało wcześniej wspomniane, gastroskopię można wykonać również przez nos. Ta opcja jest polecana osobom mocno wrażliwym lub obawiającym się badania. Z uwagi na to, że wziernik nie ma w tym przypadku kontaktu z językiem, to odruch wymiotny nie jest tak silny. Jeśli z jakichś powodów gastroskopia nie może zostać przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym, to rozwiązaniem w takiej sytuacji jest narkoza. W przypadku gastroskopii może mieć miejsce sedacja głęboka lub płytka. Sedacja głęboka wymaga udziału anestezjologa, który usypia pacjenta do badania. Zwykle sedacja tego typu stosowana jest w przypadku dzieci. Z kolei sedacja płytka jest częściej spotykana i jest ona przeprowadzana pod nadzorem pielęgniarki anestezjologicznej. Wówczas podawane są pacjentowi środki farmakologiczne o działaniu rozluźniającym. Pozwala to zachować jego świadomość, choć nieco zaburzoną, i jednocześnie ograniczyć bądź wyeliminować ewentualne bodźce bólowe i odczuwany dyskomfort. Czas trwania badania zależy od tego, czy podczas jego wykonywania będą na przykład przeprowadzane jakieś zabiegi lub będzie pobierany wycinek do badań histopatologicznych. Dlatego też gastroskopia może trwać od 5 do 30 minut.
Wyniki badania są w zasadzie gotowe zaraz po jego wykonaniu. Mowa tu również o wyniku testu na obecność Helicobacter pylori. Natomiast jeśli podczas badania były pobierane wycinki do badań histopatologicznych, to na ich wynik czeka się około 3 tygodni. Po wykonaniu badania przy znieczuleniu miejscowym pacjent może niemalże natychmiast powrócić do codziennych czynności. Zaleca się jednak nieprzyjmowanie pokarmów i płynów przez 2 godziny z uwagi na działanie jeszcze środków znieczulających i łatwość zachłyśnięcia się. Natomiast przez kolejną dobę pacjentom po gastroskopii zaleca się unikanie pokarmów ciepłych i stałych. Jeśli gastroskopia była wykonana w sedacji, to pacjent musi po badaniu pozostać na terenie danej placówki medycznej od 1 do 3 godzin. Następnie może ją opuścić w towarzystwie osoby dorosłej, która powinna go obserwować przez kolejne 24 godziny. Samemu badanemu zalecany jest odpoczynek i wstrzymanie się od podejmowania wiążących decyzji z uwagi na brak odzyskania jeszcze pełnego rozumowania. Należy przez przynajmniej 6-8 godzin przed badaniem nic nie jeść, a ostatni posiłek powinien być lekkostrawny. Na 4 godziny przed badaniem należy zaprzestać przyjmowania płynów czy palenia papierosów, a także rzucia gumy. Czasami zachodzi konieczność odstawienia niektórych leków, ale oczywiście po konsultacji z lekarzem. Poza tym tuż przed badaniem należy usunąć z jamy ustnej ruchome protezy czy kolczyki. Na badanie warto przyjść wcześniej, by spokojnie wypełnić ankietę i podpisać zgodę na badanie. Należy też zabrać odpowiednie dokumenty, np. skierowanie czy wyniki badań.